Siemano, witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiale na kanale. Dzisiaj będzie kolejny skok w przeszłość i tym razem skoczymy sobie do lat 80. I dziś na warsztat tym razem zamiast płyty studyjnej, czy generalnie rzecz biorąc płyty jednego zespołu, zajmiemy się split albumem. Mowa oczywiście o wydanym przez Noise Records albumie Death Metal. Tak więc zapraszam. Tak więc, moi drodzy, jak widzicie, dzisiaj już będzie bardziej klasycznie. Jak mówiłem, skoczymy sobie dzisiaj do lat 80. i zajmiemy się na dzień dzisiejszy już legendarnym splitem, jakim jest wydany przez Noise Records album Death Metal. Wytwórni Noise Records myślę, że przedstawiać nie trzeba, bowiem jest to wytwórnia już na dzień dzisiejszy legendarna i wielce zasłużona dla muzyki metalowej, no bo przypomnijmy, kto wydał pierwsze albumy Celtic Frost, Kreator czy Halloween chociażby, bądź też albumy takich kapel jak na przykład Rage, Tankard, Gravedigger czy Voivod. O, tutaj nawet macie parę przykładowych albumów wydanych przez Noise Records. W zeszłym roku nawet się ukazała książka Hałas, który burzy mury, opowiadająca właśnie o historii Noise Records. Ale nie o niej dzisiaj, bo dzisiaj pomówimy sobie o jednym z, myślę, że bardziej kultowych albumów wydanych przez tą właśnie wytwórnię, czyli o splicie Death Metal wydanym w październiku 84. O, tutaj zaraz powinniście mieć okładkę tego wydawnictwa, a dokładnie pierwszą okładkę tego wydawnictwa, ponieważ została ona później ocenzurowana. Tutaj macie wersję ocenzurowaną, jakbyście byli ciekawi. Więc tak, wydawnictwo to, jak już wspomniałem, ukazało się w drugiej połowie 1984. Nagrany zaś ten album został między lutym a marcem tego samego roku. Wszystkie kawałki tutaj zawarte nagrane zostały w Shared Studio w Berlinie, a na tymże wydawnictwie mamy nagrania 4 zespołów, a dokładnie Running Wild, Hellhammer, Dark Avenger i Halloween. Czyli w większości są to kapele bezapelacyjnie kultowe, powszechnie znane, no bo te wszystkie zespoły za wyjątkiem jednego to na dzień dzisiejszy po prostu klasyki metalu. No ale dobra, przejdźmy do zawartości muzycznej tego albumu. No, tytuł mógłby sugerować, że na tym albumie mamy death metal. No, powiedzmy, że nie do końca, może z ewentualnie jednym wyjątkiem. O jaki zespół chodzi, to się pewnie już wszyscy domyślają, ale o tym za momencik. Wiecie, to były też inne czasy i wtedy death metal, jak i powiedzmy black metal nie istniały w takiej formie, jakiej znamy dzisiaj. Wiecie, no w latach 80., kiedy ukazał się ten album, no to black metal to była wówczas pierwsza fala, a death metal to się, że tak powiem, jeszcze tak w pełni nie narodził, bo przypomnijmy, że pierwszy album Possessed, czyli Seven Churches, dla wielu pierwszy album death metalowy w historii, ukazał się dopiero w 85, czyli rok po ukazaniu się tegoż albumu. No ale wiecie, to były inne czasy i wtedy też inaczej klasyfikowano muzykę. Muzycznie to ten album to jest, można powiedzieć, kwintesencja metalu lat 80. Mamy tutaj zarówno bardziej klasyczne, jakieś heavy, czy ewentualnie heavy power speed metalowe brzmienia, jak i już jakieś trochę bardziej thrash, może nawet i black metalowe. Każdy z zespołów tutaj prezentuje coś troszeczkę innego. I co ciekawe, album zawiera 8 kompozycji i na 4 zespoły każdy zespół ma tutaj po 2 kawałki. Wydawnictwo otwiera zespół Running Wild 2 utworami Iron Heads i Bones to Ashes. Wiadomo, Running Wild wczesny to jest taki, można powiedzieć, heavy power metal z szatańskim wizerunkiem, coś a la uwielbiany przeze mnie album Gates to Purgatory. Utwory genialne, a zwłaszcza Iron Heads, no moim zdaniem jeden z najlepszych utworów Running Wild i najlepszy na tymże wydawnictwie i generalnie no heavy metalowy geniusz, proszę Państwa. Następnym w kolejce zespołem na tym albumie jest szwajcarski Hellhammer.
który z tego zestawienia jest bezapelacyjnie najbardziej ekstremalnym zespołem. W sumie ich nawet uważano, dla przypomnienia, za jeden z zespołów pierwszej fali black metalu. No i niektórzy nawet klasyfikowali je jako taki black death thrash metal, chociaż bardziej powinno się wówczas mówić black thrash metal. Generalnie utwory dość proste tutaj mają, ale za to ciężkie i dość mroczne. Ale powiedziałbym, że utwory tak samo jak reszta po prostu zajebiste. Generalnie muzycznie cały ten album nie jest jakoś strasznie skomplikowany, to są raczej dość proste, ale skuteczne strzały. W większości to są to utwory albo w średnim tempie, albo w szybkim. Ale i tak słucha się tego po prostu wyśmienicie. Następny w kolejce na tymże wydawnictwie jest zespół Dark Avenger, który podobnie jak reszta ma tutaj swoje dwa utwory, choć z tego zestawienia jest to bez dwóch zdań najbardziej zapomniany i najmniej znany zespół. Bo o ile Hellhammer czy Running Wild znają dosłownie wszyscy metalowcy, tak Dark Avenger zostały już dawno zapomniane. W sumie to poza tym albumem to oni praktycznie nic nie nagrali, bo oficjalnie oprócz tego split albumu ukazał się jeszcze tylko jeden album demo i na tym koniec. Dark Avenger było zespołem pochodzącym z Berlina, grali oni klasyczny, melodyjny heavy metal i takie coś właśnie mamy na tej płycie, więc no zdecydowanie z tego zestawienia są oni najbardziej, można powiedzieć, klasycznym metalowym zespołem. Tak jak Hellhammer jest, można powiedzieć, tym najbardziej ekstremalnym. Szkoda, że się jakoś bardziej nie wybili, bo moim zdaniem te dwa numery, które mam na tym albumie, są naprawdę fajne. Dobry, oldschoolowy heavy metal, czegoś więcej. Moim zdaniem to się sprawdza super, po prostu. Takie Black Fairies chociażby, no. Wielka szkoda, że nie stali się oni bardziej znani, a moim zdaniem mieli do tego duże predyspozycje, plus wówczas bardzo duża wytwórnia, no ale no cóż poradzić. Ostatnim zespołem na tym albumie jest oczywiście najbardziej znany i rozpoznawany zespół tego zestawienia, czyli pochodzący z Hamburga zespół Helloween, który to jest powszechnie znany jako protoplasta power metalu w Europie u boku zespołu Blind Guardian. I na tym albumie mamy, podobnie jak w przypadku pozostałych dwóch zespołów, dwa numery, w tym genialny Metal Invaders. To był jeszcze ten okres, kiedy Helloween grało bardziej taki heavy power speed metal, aniżeli taki no czysty power metal. Wiecie, no na tym albumie, jak i na epce Helloween oraz pierwszym pełnym wydawnictwie, jakim był album Walls of Jericho z 1985 roku, no to Helloween grał bardziej taki heavy power speed metal z naciskiem na ten ostatni gatunek. Wiecie, muzyka szybka, ale taka bezkompromisowa, zajebista, krótko mówiąc. A gardłowym i wioślarzem w zespole wówczas był nie kto inny jak sam Kai Hansen, czyli no jedna z najbardziej kluczowych postaci, jeśli chodzi o europejski power metal. Doskonałość moim zdaniem. Zajebiście się tego po prostu słucha. Cały ten album to jest moim zdaniem kwintesencja metalu lat 80. i całościowo brzmi to po prostu, krótko mówiąc, zajebiście. Okej, no to czas powiedzieć coś na sam koniec o tym wydawnictwie. Krótko mówiąc, death metal
to zajebisty split album i totalny klasyk, jeśli chodzi o taką muzykę. Cóż więcej mogę powiedzieć, ja ten album uwielbiam, uważam, że jest po prostu zajebisty. Niby nie jest on muzycznie jakoś strasznie skomplikowany, ani nie jest on jakiś strasznie długi, ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby była dobra muzyka. A na tym albumie muzyka jest po prostu doskonała. Wszystkie 8 kompozycji tutaj to jest majstersztyk, jeśli chodzi o taką muzę. Zasądzić jednak trzeba tym, że jest to album wyjątkowo rzadki i trudny do znalezienia. Niezależnie czy mówimy o pierwszej wersji, czy o wersji ocenzurowanej, to i tak jest to wyjątkowo rzadkie i trudno dostępne wydawnictwo. Na szczęście utwory z tegoż split albumu pojawiały się na reedycjach płyt zespołów, które tutaj wystąpiły. Między innymi Running God, a dokładniej kawałki Iron Heads i Bones to Ashes pojawiły się na wznowieniu albumu Gates to Purgatory, ale również i albumu Masquerade. No i oczywiście jeśli chodzi o Hellhammera, no to na wznowieniu epki Apocalyptic Raids również się pojawiły numery z tegoż split albumu, więc no jakoś tam do tych numerów możemy dzięki temu dotrzeć. I bardzo dobrze, bo jest to, myślę, na tyle kultowy i zajebisty album, że warto o nim pamiętać, warto go słuchać. Dla mnie, jeśli chodzi o taką muzykę, no to jest to po prostu złoto. Tak więc jeśli nie słuchaliście, to gorąco polecam, zwłaszcza jeśli lubicie takie brzmienia. Dziękuję wam za uwagę, widzimy się już wkrótce, trzymajcie się i do następnego razu, cześć!